Cześć, dziś naostrzymy sobie brzytwę ze stali nierdzewnej Friodur 17. Brzytwa ma lekko starty grzbiet od środka w stronę czubka. Ktoś ją naprostował. Oprócz tego, nie wiem czy będzie widać w kamerze, w tym miejscu przy piętce jest lekka wgniotka i krawędź tnąca jest w tym miejscu zakrzywiona. Postaram się pokazać to na mikroskopie. Na mikroskopie widzimy krawędź tnącą od góry, czyli sam czubek krawędzi tnącej. Widzimy, że krawędź jest wykrzywiona. W jedną ze stron jest tak, jakby z jednej strony brzytwa uderzona i krawędź się wykrzywiła. My nie będziemy próbowali tego wyprostować. Żeby to wyprostować, to potrzebowałbym 2 walce o tak jak był szlif robiony, żeby to jakoś zgnieść. Zobaczę, jak to się naostrzy. Pierwszy raz z czymś takim mam do czynienia. Wydaje mi się, że jest to za mała wgniotka, aby miała wpływ na to, żeby tak odstawać, żeby nie ostrzyły się tam krawędź tnąca, która jest obok tej wgniotki. Ale zobaczymy. Być może wyrównamy to przy wyprowadzaniu krawędzi. Kamień to naniwacz Chaucera 2000. Skasuję sobie krawędź. Przy tej wgniotce czuję ewidentnie, że tak jakby tam był zadzior. Pojeździmy chwilę, zadzior jest dalej wyczuwalny, ale zobaczymy, jak będzie po chwili szurania. Brzytwa została wyprostowana, więc mimo, że tu powinien być lekki łuk, te brzytwy z reguły mają lekki uśmiech, no to często są naprostowywane i później już taka brzytwa traci ten profil swój i jest zwykłą brzytwą prostą. Zedrę trochę więcej stali. Teraz znów spróbuję skasować krawędź, zobaczę jak się zachowa na tej wgniotce. Dalej jest wyczuwalny tak jakby był właśnie zadzior albo jakieś wgniecenie. Chyba po prostu tak naostrzymy i to zostawimy. Ten kawałek się nie doostrzy, który jest tam wgnieciony. Nie będzie on golił, być może w przyszłości, kiedy więcej sesji ostrzeniowych ta brzytwa będzie miała za sobą, to ta wgniotka się zniweluje. Jeżeli to będzie jedyny mankament tej krawędzi, to nie ma co się z nim szarpać też i na siłę skracać o ten milimetr brzytwę.
Użyłem taśmy kaptonowej na grzbiecie, bo jak najmniej chcę zmienić kąt, pod jakim brzytwa jest ostrzona, właśnie ze względu też na to, że była ta wgniotka i czy jest ta wgniotka dalej. I będę chciał zobaczyć pod mikroskopem, jak to się ostrzy. Tutaj żadnego szarpania nie wyczuwam, żeby jakkolwiek ta wgniotka przeszkadzała mi w ostrzeniu. I też bym się nie spodziewał, bo jest niewielka. Wcześniej lekko dociskałem brzytwę do kamienia, aby szybciej wyprowadzić tą krawędź. Teraz już niweluję ten nacisk. I samym ciężarem brzytwy staram się już dokończyć wyprowadzanie krawędzi. I zobaczymy sobie teraz pod mikroskopem, jak to wygląda. Krawędź wyprowadzona na kamieniu na Niva Chaucera Pro 2000 standardowo. Wygląda jak zawsze po tym kamieniu. Dosyć już gładka, rysy bardzo stabilne. Wszystko jest w porządku, jest brzytwa przygotowana na średnią gradację. Możemy też zobaczyć pod mikroskopem w tą wklęsłość, która występuje przy piętce. Nie będzie to przeszkadzać raczej w koleniu, ja to tak zostawię. Teraz przejdziemy sobie na kamień o gradacji 4000. Jest to syntetyczny kamień firmy Morihei. Kamienie te charakteryzują się tym, że oprócz tego, że mają stałą gradację określoną przez kamień, na przykład w tym wypadku 4000, to do mieszanki jest dodawany też proszek z kamieni naturalnych pochodzenia japońskiego. To jest japoński producent, więc trochę inaczej one działają niż inne kamienie syntetyczne, które wszystkie drobinki ostrzące mają jednej wielkości. Tutaj zdecydowana większość drobinek ostrzących jest jednej wielkości, ale są też dodawane właśnie te naturalne, które mogą być, a właściwie na pewno są o gradacji większej niż deklarowana przez kamień. Więc poostrzymy sobie na nim i zobaczymy potem pod mikroskopem, jak krawędź wygląda po takim kamieniu syntetyku pomieszanym z kamieniem naturalnym. Działa on jak kamień syntetyczny, więc nie trzeba używać na nim zawiesiny. Musi być równy, czysty. Wystarczy go spryskać wodą i można na nim już jeździć. Dbając o tym, żeby zawsze woda była na powierzchni, bo jak to syntetyk, on trochę tej wody wchłania na początku. Kamienie firmy Morihei mają troszkę większą grubość niż inne syntetyki. Mają 25 mm grubości, gdzie taka Niva jest sprzedawana albo w
w 10 mm albo w 20 mm. Oprócz tego kamienie są dosyć twarde i jak na syntetyki dosyć wolne. Poczułem teraz jakieś walnięcie. Nie wiem, czy to usłyszeliście. Mam nadzieję, że nic się tam w krawędzi tnącej nie stało. Na tym kamieniu to już jest kamień średni gradacji, nie musimy używać żadnej siły docisku. Lekki docisk jeszcze przejdzie, ale już najlepiej zrezygnować i go niwelować. Kamień ten ma dosyć fajne uczucie przy ostrzeniu. Nie jest takie plastikowe jak przy Naniwie Advance czy Superstone. Trochę już chcę udawać kamień naturalny. Pokazywałem już, że przed przejściem z jednego syntetyka na drugi możemy zmienić ruch, żeby zmienić układ rowków na krawędzi tnącej i żeby przed przejściem na kamień zrobić na przykład takie bardziej w bok, żeby później przy następnym kamieniu zacząć robić prosto i nie wpadać w stare rowki, tylko zbijać ich wierzchołki. Można to też zrobić w taki sposób, że odwracamy sobie brzytwę na kamieniu i jeździmy w taki sposób. Nie trzeba robić X-ów, tylko w taki sposób też ostrzymy pod kątem. W tym ostrzeniu musimy tylko uważać, że jeżeli jest jakiś problem z grzbietem, to możemy którejś części ostrza na przykład nie ostrzyć, jeżeli on nie jest idealnie równy na całej długości.
zakończymy sobie. Po kamieniu Morihei możemy zauważyć, że oprócz takich rysek wzdłużnych, standardowych i jednakowej wielkości są też takie zamazy, jakby kropeczki mniejsze i tak dalej, czy mniejsze ryski. One są spowodowane właśnie tymi cząstkami z kamienia naturalnego, które występują w tych kamieniach. Przechodzimy teraz na kamień syntetyczny o gradacji 9000. Jest to również kamień firmy Morihei z serii Karasu. Seria Karasu charakteryzuje się tym, że zawiera większy procent naturalnych drobinek w sobie. Czy tak jak powiedziałem, to jest kamień syntetyczny, gdzie drobinki syntetyczne mieszają się z drobinkami z kamieni naturalnych pochodzenia japońskiego. Seria Karasu ma odzwierciedlać wzór kamienia naturalnego Karasu, czyli takich ciapek. Ja to nazywam kamieniami ciapatymi. I on jest określany jako gradacja 9000. Nie wymaga namoczenia. Więc polejemy go tylko wodą i możemy zacząć ostrzyć. Tutaj również to już jest taki kamień, po którym można się ogolić. Nie używamy absolutnie żadnej siły docisku przy szuraniu brzytwą na kamieniu. Sam ciężar brzytwy w zupełności powinien wystarczyć. Kamień jak to syntetyk po każdym użyciu, przed każdym użyciem powinien być równany, odświeżany, żebyśmy mieli pewność, że powierzchnia jego jest równa, bo już po jednej sesji, po kilku minutach może być lekkie zaoblenie. Czy to znacząco wpłynie na ostrzenie kolejnej brzytwy? Może nie. Ale jeżeli jestem w stanie usunąć jakąś zmienną, żeby to ostrzenie było dobre i to w prosty sposób usunąć tą zmienną, to staram się to robić właśnie między innymi przez takie wyrównywanie kamieni przed ostrzeniem. Wgniecenie, które jest w przypiętce, jest po prostu takim zaobleniem na krawędzi tnącej. Nie trzeba go się pozbywać, po prostu krawędź na tym kawałku milimetra nie będzie golić, nie będzie dosięgać naszej twarzy, a oprócz tego nie widzę żadnych problemów, które miałyby powstać z tego, że zostawiam tą brzytwę w takim stanie. Aczkolwiek jeżeli ktoś jest perfekcjonistą, no to może zedrzeć milimetr stali na kamieniu 1000 i wyprowadzić całkowicie równą krawędź tnącą. Ja uważam, że nie jest to zupełnie potrzebne w tym przypadku. Ten kamień, podobnie jak poprzedni, też chcę udawać kamień naturalny. Ma
fajne uczucie przy szuraniu. Wydaje mi się, że robota na tym kamieniu już jest wykonana. Jeszcze doleję kapkę wody, kilka ostatnich ruchów. I na tym to zostawimy. Krawędź już właściwie gotowa do golenia, jest już bardzo gładka. Nie jest tak pozbawiona rysek jak na przykład po kamieniu na Niwa 8000, ale właśnie jest to spowodowane tymi cząstkami kamieni naturalnych, które zawsze będą rysować trochę inaczej i będą miały trochę różne gradacje w sobie. Dobrze, teraz przejdziemy już sobie do ostatecznego polerowania. Znowu kamień firmy Morihei, ten jest określany jako Extra Fine. Gdzieś w internecie znalazłem, że ma mieć gradację 12 000, ale czy to jest prawda, to nie wiem. Producent na swojej stronie nie określił jego gradacji, oprócz tego, że napisał, że jest Extra Fine, czyli bardzo drobny. Jest o rozmiarze barberskim, więc powinien nadawać się do wykończenia brzytwy. Jest zdecydowanie, ma większą gradację niż ten o gradacji 9000. To jest również seria Karasu, więc cząstek z naturalnego kamienia japońskiego powinien mieć w sobie więcej. Ja zaraz sprawdzę, jak się sprawuje. Uczucie przy ostrzeniu prawie identyczne jak przy kamieniu 9000. Może ten jest troszkę twardszy, troszkę bardziej szklisty się wydaje, ale dalej jest takie uczucie miękkości przy prowadzeniu brzytwy. Ten kamień jest w rozmiarze barberskim, więc jest krótszy, nie ma 20 cm, tylko chyba 14 i 8 cm szerokości.
Taka długość kamienia w niczym nie przeszkadza, zwłaszcza jak jest na tyle szeroki, że całą krawędź tnącą potrafimy sobie na nim położyć. A jest on zrobiony dlatego w taki sposób, że to jest wielkość, która dobrze leży w dłoni. Więc jeżeli ktoś ostrzy z dłoni, trzymając w jednej ręce brzytwę, a w drugiej kamień do ostrzenia, to taki kamień będzie dużo lepiej mu się obsługiwało niż kamień długi. Ewidentnie więcej wody z niego albo zlatuje, albo wypija, ale chyba zlatuje pod tym, sądząc co się dzieje pod kamieniem. Golenie po takim kamieniu ma w sobie takie DNA kamienia syntetycznego, ale jednocześnie jest ta krawędź lekko złagodzona. Czuć jeszcze w niej agresję, ale nie jest to taka agresja jak na przykład po Naniwie 12000. Więc cokolwiek te cząstki kamieni naturalnych tam robią, to robią to dobrze. Cały czas mam wrażenie, że cała woda z niego spada. I po chwili już tylko na wilgotnym kamieniu szoruje, ale bez wody na powierzchni. Jest to już same wykończenie, więc też nie będziemy spędzać tutaj dużo czasu. Potrzebujemy lekko tylko jeszcze dopolerować krawędź tnącą, pamiętając przy tym, aby docisk brzytwy do kamienia był jak najmniejszy. Jeszcze doleję troszkę wody. I na tym skończymy dzisiejsze ostrzenie. Tutaj widać już ostateczną krawędź, jaka posłuży mi do golenia. Ostrzenie uważam za zakończone. Wydaje mi się, że tą brzytwę po 1, 2, 3 goleniach i tak jeszcze podciągnę na jakimś naturalnym kamieniu, żeby trochę zmienić jej charakterystykę, ale na pewno wypróbuję tą krawędź kilkukrotnie.